Ile czasu zajmuje Ci sprawdzenie, czy wdrożenie zgadza się z makietą? Kilkanaście minut? Godzinę? A co jeśli powiem Ci, że AI zrobi to w kilkadziesiąt sekund? Cześć, to Emilia, a to seria AI w rękach testera. Dziś przestajemy pisać do AI, zaczynamy mu pokazywać. Przetestujemy funkcję Vision. Sprawdzimy, czy ChatGPT potrafi zastąpić Twoje oczy przez Design QA, wyciągnąć błędy ze screena i napisać testy na podstawie rysunku na serwetce. Pierwszy scenariusz. Koszmar każdego testera, czyli Pixel Perfect. Designer mówi, że jest krzywo, programista mówi, że u niego działa, a Ty musisz być sędzią. Zamiast mrużyć oczy i przykładać linijkę do monitora, użyj AI i naszej złotej formuły. To, co teraz widzicie, to są przykłady makiety, jak i produkcji, które zostaną wykorzystane w pierwszym przykładzie. Dobra, zdefiniowaliśmy rolę, zdefiniowaliśmy zadanie, jak i kontekst. Dodaliśmy screenshot makiety i screenshot produkcji i zobaczmy, co się tutaj zadzieje. I jak możecie zauważyć, AI super wylistowało nam wykryte niezgodności. Jeszcze taki protip. Czasami AI halucynuje przy bardzo małych detalach, więc traktuj to jako wstępną listę, a nie jako wyrocznie. Ale i tak oszczędza nam to z 80% czasu. Drugi scenariusz. Błąd krytyczny. Wyskoczył Ci błąd, którego nie da się skopiować, a może to dziwny komunikat na telefonie. Nie przepisuj tego ręcznie. Zrób screena. Funkcja Vision ma wbudowany OCR. Używamy złotej formuły, żeby AI nie tylko przeczytało tekst, ale od razu stworzyło zgłoszenie. Jak to wygląda w praktyce? Znalazłam sobie stronę testową Swag Labs, która ma problematycznego usera. I tutaj wrzucały sekrety. I wiem, że ten błąd dotyczy bardziej Chroma niż przypadku testowego związanego z tym, co potrzebujemy w tej chwili. Jednak uznajmy, że to jest właśnie jakiś przypadek testowy, który potrzebujemy zgłosić. Ok, to wklejamy w czata naszą złotą formułę, gdzie mamy rolę, zadanie, kontekst i format. I robimy screenshota, którego załączamy do zgłoszenia. I zobaczymy, jak AI sobie poradzi z tym. Super, jak możecie zobaczyć, AI poradziło sobie z tytułem, nadaniem kroków, ale troszeczkę miało problem z OCR-em, dlatego tutaj czynnik ludzki do weryfikacji wciąż jest potrzebny. A teraz pokażę Wam prawdziwą magię. Shift Left Testing. Co jeśli jeszcze nie macie zaimplementowanego kodu, czy nawet nie macie jeszcze makiety w Figmie? Jest tylko pomysł na kartce. Dosłownie. Szkic na kartce. Narysowałam to w kilka sekund i mam świadomość, że to wygląda strasznie, ale zobaczmy, jak poradzi sobie AI. Więc wrzuciłam już w ChatGPT zdjęcie tego szkica. Dodałam też naszą złotą formułę, czyli mamy rolę, zadanie, kontekst i format. I zobaczmy, jak z tym szkicem poradzi sobie AI. Niech odpowiedź AI idzie sobie dalej. To, na co chciałam Wam zwrócić uwagę, to może zauważyliście, może nie. Na grafice dałam malutki check. Nie miałam tutaj jakichś założeń, ale AI dobrze rozczytało, że jest to checkbox zgody na RODO. I to jest naprawdę game changer, który dużo może z nam zmienić, bo nie mając jeszcze gotowego feature'a, gotowej nowej funkcji, możemy już mieć zarys planu testów, który później wystarczy lekko zmodyfikować pod gotowe makiety bądź już pod gotowy feature. Tak jak widzicie, AI poradziło sobie świetnie, zrobiło testy funkcjonalne, walidacyjne, UX-owe czy też dostępności. Czy AI widzi idealnie? Nie. Czasami myli kolory, a czasami nie zrozumie kontekstu przycisków. Dlatego Vision
to Twój asystent, a nie zastępca. On wskazuje potencjalne problemy, ale to Ty je weryfikujesz. Pamiętaj też o bezpieczeństwie, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Nie wyrzucaj screenów z danymi osobowymi klientów. W tym odcinku nauczyliśmy AI patrzeć, a kolejny odcinek to tłumacz techniczny. Pokażę Ci, jak zmienić nie działa w profesjonalny raport, który programista zrozumie i pokocha. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!